Cześć Rodek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! W dzisiejszym filmie omówię, jak wygląda przebieg oraz budowa drogi Via Carpatia na całej długości. Inicjatywa utworzenia szlaku Via Carpatia powstała w 2006 roku. Szczegóły związane z trasą zostały ustalone w Polsce, w Łańcucie, podczas zorganizowanej międzynarodowej konferencji pod tytułem Jedna droga, cztery kraje, z udziałem m.in. ministrów transportu oraz Komisji Europejskiej. Zgromadzeni ministrowie transportu Litwy, Polski, Słowacji oraz Węgier podpisali deklarację łańcucką w sprawie rozszerzenia transeuropejskiej sieci transportowej poprzez utworzenie najkrótszego szlaku drogowego na osi północ-południe łączącego Litwę, Polskę, Słowację i Węgry. W październiku 2010 roku do inicjatywy Via Carpatia przystąpiły Bułgaria, Rumunia oraz Grecja. Via Carpatia ma przebiegać wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej z Kłajpedy przez Kowno, Białystok, Lublin, Rzeszów, Koszyce, Debreczyn i dalej do Rumunii. W Rumunii szlak rozwidla się w kierunku portu morskiego Konstancja oraz w kierunku Bułgarii. Następnie w Bułgarii, w Sofii, szlak również ma się podzielić na dwie części. Jedna część prowadzić będzie na wschód kraju, natomiast druga na południe do portów greckich nad Morzem Egejskim w Salonikach. Omówię teraz, jak wygląda realizacja tego projektu w poszczególnych krajach. Droga Via Carpatia ma swój początek w Kłajpedzie na Litwie nad Morzem Bałtyckim. W tym mieście znajduje się jedyny port morski Litwy. Z Kłajpedy w kierunku wschodnim Via Carpatia poprowadzona jest śladem autostrady A1, czyli głównej autostrady Litwy. Droga ta łączy trzy największe miasta Litwy, czyli Wilno, Kowno i Kłajpedę. W północnej części Kowna Via Carpatia skręca na południe w kierunku granicy z Polską. Od tego momentu jest to autostrada A5, a także od tego miejsca droga Via Carpatia ma wspólny przebieg z Via Balticą, która prowadzi z Warszawy przez Ostrów Mazowiecką, Łomżę, Suwałki, Kowno, Rygę do Talina oraz do Helsinek. Droga A5 jest wybudowana w parametrach autostrady z Kowna do Mariampola. Natomiast z Mariampola do granicy z Polską w Budzisku budowa autostrady rozpocznie się w przyszłym roku, a zakończy za 3 lata. Droga Via Carpatia przez Litwę będzie miała około 304 km. Wjeżdżamy do Polski. U nas droga Via Carpatia przebiegać ma od granicy z Litwą w Budzisku do Suwałk i na pewno do węzła Raczki. Jednak jak zostanie poprowadzona dalej, tego wciąż nie wiadomo. Nie jest dany przebieg tego szlaku z Suwałk do Białegostoku. Brane są pod uwagę dwa główne korytarze. Pierwszy, nazwijmy go zachodni, prowadzić ma z Suwałk do węzła Ełk Południe lub do węzła Guty. Stamtąd drogą ekspresową ma dojść do północno-zachodnich przedmieść Białegostoku. Drugi wariant, wschodni, ma prowadzić od węzła Raczki przez Augustów i Suchowolę do północnych przedmieść Białegostoku. Który wariant zostanie wybrany, tego na razie nie wiadomo. Z Białegostoku aż do granicy ze Słowacją przebieg drogi jest już znany. Z Białegostoku do Lublina na długości około 260 km droga będzie oddawana etapami w latach 2024-2027. Na prawie wszystkich fragmentach tej trasy są już zawarte umowy w trybie zaprojektuj i zbuduj. Następnie z Lublina do Rzeszowa droga jest już wybudowana. Większość tego odcinka otwarto w zeszłym roku, a ostatnie fragmenty ukończono w tym roku. Mówiłem o tym więcej w filmie, który wyświetla się w prawym górnym rogu. Z Rzeszowa do granicy z Słowacją droga albo jest w budowie, albo trwają przetargi w formie zaprojektuj i zbuduj. W ciągu tego odcinka znajdą się 3 tunele, w tym jeden długości 2250 metrów. Droga z Rzeszowa do granicy ze Słowacją powinna zostać otwarta w większości do roku 2026. Jedynie tunele w okolicy miejscowości Domarac mają zostać ukończone 3 lata później. Droga Via Carpatia przez teren naszego kraju będzie miała długość pomiędzy 780 a 810 km, w zależności, którędy zostanie poprowadzona na północ od Białegostoku. Słowacja. Część Via Carpatii prowadząca przez Słowację od granicy z Polską w Barwinku do granicy z Węgrami ma liczyć około 127 km. Od granicy polsko-słowackiej do Preszowa droga oprócz obwodnicy Świdnika na razie jest zwykłą drogą krajową. Nie wiadomo w ogóle, kiedy rozpocznie się budowa tego odcinka drogi, który będzie oznaczony jako R4. Prawdopodobnie na znacznej długości budowana będzie najpierw tylko jedna jezdnia. Wydaje się, że ten odcinek nie powstanie przed rokiem 2030.
Od Preszowa do Koszyc droga jest już wybudowana. Jest to autostrada D1, czyli główna autostrada Słowacji, prowadząca z Bratysławy przez Żylinę, Poprad, Preszów do Koszyc. We wschodniej części Koszyc autostrada D1 odbija w stronę granicy z Ukrainą, natomiast droga ekspresowa R4, po której poprowadzona jest Via Carpatia, prowadzi w kierunku granicy z Węgrami. Po zjeździe z węzła Koszyce Wschód droga na odcinku 14 km jest w budowie do węzła Koszyce-Juch. Następnie od tego węzła do granicy z Węgrami na długości 14 km droga ekspresowa R4 jest już wybudowana. Opuszczamy Słowację i wjeżdżamy na Węgry. Na Węgrzech Via Carpatia jest poprowadzona kilkoma drogami. Na początku jest to autostrada M30 od granicy słowacko-węgierskiej przez Miskolc do autostrady M3. Następnie na tym węźle Via Carpatia skręca na wschód. Po kilkudziesięciu kilometrach M3 odbija na północny wschód w stronę Nirenthaza oraz w stronę Ukrainy. My natomiast kierujemy się na drogę M35 w stronę Debreczyna. Po około 20 km na południe od Debreczyna droga znowu zmienia swój numer, tym razem z M35 na M4. Co ciekawe, droga zmieniła swój numer, mimo że nie było po drodze żadnego węzła drogowego. Dzieje się tak, ponieważ w przyszłości jest planowana autostrada M4 od zachodu, od strony Budapesztu. Autostradą M4 dojeżdżamy do granicy z Rumunią. Trasa Via Carpatia przez Węgry ma długość 222 km i, jak właśnie się dowiedzieliście, jest już całkowicie wybudowana. Przez całe Węgry, jeśli chcemy jechać śladem Via Carpatii, to jedziemy tylko autostradami. Rumunia. Przez Rumunię przebiegać ma najdłuższa część trasy o długości około 1220 km. Jej początek to granica z Węgrami na północ od miasta Oradea. Po węgierskiej stronie jest to autostrada M4, a po rumuńskiej A3. Po około 2 km budowany jest węzeł drogowy. Właśnie na nim droga Via Carpatia będzie skręcała na południe. Odcinek z Oradei do Arad, czyli autostrada A11, ma powstać do roku 2026. Prace projektowe są już bardzo zaawansowane. Następnie z Arad przez Timișoare i dalej na wschód Via Carpatia poprowadzona jest po istniejącej autostradzie A1. Na węźle drogowym Lugoj-Calafat Via Carpatia się rozdziela na dwie części. Jedna część, nazwijmy ją wschodnią, z tego miejsca prowadzi dalej w stronę Bukaresztu. Najpierw jest to autostrada A1, która docelowo będzie łączyła Bukareszt z granicą rumuńsko-węgierską. Wybudowany jest już odcinek od granicy węgiersko-rumuńskiej do Sibiu, z wyjątkiem krótkiego odcinka w tym miejscu. Ten krótki odcinek jest dopiero w fazie projektowania. Z Sibiu do Pitești droga jest w budowie. Planowane otwarcie ma nastąpić w roku 2027. Jest to bardzo trudny odcinek, który przechodzi przez góry. Z Pitești do Bukaresztu istnieje już autostrada A1. Następnie w budowie jest południowa obwodnica Bukaresztu, oznaczona jako A0, która połączy autostradę A1 z A2. Autostrada A2 jest już wybudowana do Konstancji, czyli największego portu w Rumunii nad Morzem Czarnym. I wracamy na węzeł drogowy Lugoj-Calafat autostrady A1 z A6. Druga część Via Carpatii przez Rumunię odbija na tym węźle w stronę miasta Lugoj. Między A1 a miastem Lugoj istnieje autostrada A6 i tu niestety dobre informacje się kończą. Dalszy przebieg A6 w stronę granicy z Bułgarią jest dopiero w planach. Nie wiadomo w ogóle, którędy droga zostanie poprowadzona oraz jaki będzie miała przekrój. Droga ma przebiegać mniej więcej tak. Docelowo autostrada A6 ma zostać doprowadzona do miasta Calafat na granicy z Bułgarią. Pomiędzy Calafat po stronie rumuńskiej a Widin po stronie bułgarskiej jest już wybudowany most nad Dunajem, po którym w przyszłości zostanie poprowadzona trasa Via Carpatia. Tutaj jest taka ciekawa sytuacja. Rumunia, jak wiadomo, leży na północ od Bułgarii, ale przekraczając granicę bułgarsko-rumuńską jest odwrotnie. Rumunia jest na południu, a Bułgaria jest na północy. Dzieje się tak, ponieważ granicą obu państw jest Dunaj, a wiadomo, że rzeki płyną swoim śladem. Ten most jest stosunkowo nowy. Mając 20 lat, jechałem autostopem z Polski przez Rumunię i Bułgarię do Grecji i Turcji. Żeby przekroczyć granicę w tym miejscu, trzeba było korzystać z promu. Co ciekawe, jest to dopiero drugi most pomiędzy tymi krajami. Bułgaria. W Bułgarii planowana trasa Via Carpatia rozpoczyna się w mieście Widin
nad rzeką Dunaj na granicy z Rumunią. Z Widin do miasta Botewgard właśnie trwa budowa drogi ekspresowej. Docelowo droga ta będzie miała około 165 km długości. Planowane otwarcie całego odcinka to okolica roku 2030. W mieście Botewgrad droga ekspresowa łączy się z autostradą A2, którą możemy już dojechać do Sofii. W tym miejscu, podobnie jak w mieście Oradea w Rumunii, trasa Via Carpatia rozdziela się. Część południowa prowadzi w stronę Grecji, natomiast część wschodnia w stronę Turcji. Jeśli chcemy jechać w kierunku Stambułu, to musimy wybrać wybudowaną już autostradę A1 z Sofii przez Plovdiv w okolice miasta Chirpan. W okolicach tego miasta autostrada rozdziela się na dwie części. Autostrada A1 prowadzi dalej w stronę miasta Burgas, położonego nad Morzem Czarnym. Natomiast w kierunku Turcji do miasta Svilengrad możemy dojechać autostradą A4. Od granicy bułgarsko-tureckiej do Stambułu poprowadzona jest autostrada O3. Jeśli mówimy o części południowej Via Carpatii, to po zjechaniu w Sofii z A2 przez kilkanaście kilometrów poruszamy się autostradą A6, czyli północną obwodnicą Sofii. Docelowo A6 będzie łączyła Sofię z granicą bułgarsko-serbską. Później na chwilę wjeżdżamy na drogę krajową nr 18. Mimo że jest to tylko droga krajowa, to jest wybudowana w standardzie autostrady. Droga posiada dwie jezdnie po 3 pasy ruchu oraz węzły drogowe. W zachodniej części Sofii droga nr 18 przechodzi w autostradę A3. Autostrada A3 łączy Sofię z południem kraju. Jest już wybudowana na długości 130 km. W budowie jest 13 km, natomiast w planach jest jeszcze około 36 km. Pomiędzy miastami Błagojewgrad a Kresna prace przy budowie A3 w ogóle się nie rozpoczęły i nie wiadomo kiedy się zaczną. Pomiędzy tymi miastami na długości około 35 km znajduje się wąwóz Kresna. Są to tereny leśne, jest tam Park Narodowy Pirynu oraz rzeka Struma. Teren do budowy drogi w tym miejscu jest bardzo trudny. W tym miejscu na długości aż 15 km planowany był tunel. Jednak ze względu na astronomiczny koszt jego budowy zrezygnowano z prac projektowych i obecnie rozważana jest alternatywna trasa na wschód od wąwozu, która obejmie szereg krótszych tuneli i wiaduktów. Z miasta Kresna autostradą A3 możemy już dojechać do granicy z Grecją. Wjeżdżamy do Grecji. Tutaj sprawa jest bardzo prosta. Od granicy bułgarsko-greckiej do Salonik poruszamy się po autostradzie A25. Według oficjalnych planów Via Carpatia właśnie tutaj się kończy, jednak oczywiście można dalej kontynuować podróż np. do Aten. Z Salonik do Aten poprowadzona jest autostrada A1, czyli główna autostrada Grecji. Tak więc Grecja razem z Węgrami są na razie pierwszymi krajami, gdzie budowa drogi Via Carpatia się zakończyła. Podsumowanie. Jak się patrzy na tę mapę, to od razu widać, że coś tu nie pasuje. Skoro droga łączy porty morskie innych krajów, to dlaczego nie prowadzi do portu morskiego w Polsce? Więc ta mapa, w mojej opinii, powinna wyglądać tak. A więc od drogi S19 w Lublinie odchodzi S17 w stronę Warszawy, a następnie S7 w stronę Gdańska. Droga o takim właśnie śladzie została ostatnio wpisana do sieci dróg europejskich TNT, jako korytarz z Morza Bałtyckiego do Morza Egejskiego oraz Czarnego. Droga Via Carpatia wraz z odnogami do portów w Polsce, Rumunii i Bułgarii jest na pewno drogą potrzebną. Jest to całkowicie nowy korytarz, o którym jeszcze kilkanaście lat temu mogliśmy jedynie pomarzyć. Droga przyczyni się do większego bezpieczeństwa, komfortu oraz czasu podróży, który znacznie się skróci. Planowana trasa Via Carpatia będzie miała długość około 3330 km. Jeśli mówimy o trasie z Kłajpedy do Salonik wraz z dwoma odgałęzieniami w Rumunii i Bułgarii. Obecnie z łącznej długości 3330 km wybudowanych jest około 1944 km, co stanowi 58% całej trasy. Wiele odcinków jest obecnie w budowie, a kilka jest projektowanych. Są również miejsca w Polsce, na Słowacji, w Rumunii i Bułgarii, gdzie nie wiadomo nawet, którędy droga zostanie poprowadzona. Więc mówienie na ten moment o dacie zakończenia całego projektu jest nierealne. Na pewno droga nie będzie w pełni ukończona do roku 2030. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Radek.